Nasze takie małe zaplecze. Mówią, że w MCK nie ma miejsca, a tu proszę bardzo. Tu jest część, która będzie obsługiwana właśnie do dzisiejszego bankietu. Stąd kuchnia będzie przygotowywała wszystkie dania serwowane. Będziemy przechodzić przez taką jeszcze jedną część i wchodzić na salę. Zaraz Wam to wszystko pokażemy. Dużo czerwieni, bo firma, dla której to robimy, to w ich logotypie jest czerwień. Dzisiaj jest to kolacja w pełni serwowana z 5 dań. Gości będzie obsługiwało około 25 kelnerów. Karty menu mamy specjalnie wydrukowane na przystawkę. Podajemy foie gras z białą czekoladą z odrobiną czuszki, na musie agrestowym i z konfiturą z czerwonej cebuli. Wyśmienite. Można by powiedzieć trochę klasyka, ale naprawdę w takim eleganckim, bardzo fajnym wydaniu. Do kolacji oczywiście będzie podawane wino, a później otwieramy bar, za który Wam pokażę za chwilę, jak wygląda, jak jest przygotowany. Na barze barmani, fajne kolorowe drinki. No i potem zaczyna się ta część mniej oficjalna. A teraz idziemy Aleją Gwiazd. Cały serwis wszystkich dań będzie odbywał się na talerzach z wypożyczalni Horeca Service. 350 osób, jest 35 stołów, natomiast w różnych konfiguracjach i to jest też dosyć takim utrudnieniem dla nas, ponieważ stoły są zarówno 10-osobowe, ale są i 11, 12, 6, 8, dlatego serwis, który będzie obsługiwał i kelnerzy, którzy będą podchodzić do stołu, muszą być odpowiednio poinformowani, dobrani, żeby do odpowiedniego stołu przyszła odpowiednia liczba kelnerów. Będzie osoba decyzyjna, będzie to Kamil, który będzie jakby dyrygował kelnerami. Dostaje informacje, kelnerzy dostają informacje, po ile osób wychodzi z zaplecza i do którego stolika podchodzi. Kamil, który będzie po prostu zarządzał tą salą, widząc, gdzie idą kelnerzy, będzie im wskazywał drogę, tak? Czyli właśnie do tego stołu poproszę 5, do tego stołu tutaj poproszę również 5 i będzie się przemieszczał po całej sali po to, żeby kelnerzy, którzy wychodzą z zaplecza, widzieli, gdzie jest Kamil i do którego stołu należy podejść. To jest taka cenna informacja, bo czasami bywa tak, że kelnerzy, którzy obsługują bankiety, to po prostu wychodząc na salę nie wiedzą, które stoły zostały już obsłużone, do których należy podejść. Bar w fazie przygotowań, ale żyrafy się już świecą. Znajdujemy się w holu Międzynarodowego Centrum Kongresowego. Jest to tak zwany hol górny. Jak widzicie, goście będą schodzili po schodach, wchodzili właśnie do tego holu. Przy okazji mała galeria. Na razie przygotowane tylko kieliszki, ale za jakąś godzinę będziemy rozlewać zimne prosecco i witać tędy właśnie gości. Goście przechodzą Aleją Gwiazd, czyli tą właśnie ścieżką. No i też chcę Wam pokazać mniej więcej tą salę wielofunkcyjną, która jest naprawdę wielką salą. Można ją podzielić na 3 części. Dzielimy ją takimi kotarami, jak widzicie, i dzielimy ją również takimi ścianami. Ściany są mobilne, każdy element, jak widzicie, to jest jedno takie przęsło. Można je dowolnie konfigurować ze sobą i robić pewien układ sali. Natomiast na tą realizację ta sala jest przedzielona właściwie na połowę, a ta połowa jest również przedzielona na kolejną połowę, czyli taką ćwiartkę. No i powoduje to tutaj, że mamy taką L-kę. Ta nazwa sala wielofunkcyjna nie jest przypadkowa. Raz, że naprawdę może się tu odbywać wiele rzeczy sportowych, targowych, konferencyjnych, bankietowych, ale również same sale są wielofunkcyjne w sensie takim, że można je w różny sposób konfigurować. Dzielić je w różny sposób, dzielić je właśnie takimi ścianami, kotarami, otwierać je na całość po prostu i z tych 3 sal, które są tutaj w tym obiekcie, można zrobić jedną potężną salę, która jest w stanie przyjąć nawet do 3–3,5 tysiąca gości w takim układzie bankietowym, jak widzicie tutaj. Także mamy spore
wyzwanie do organizacji takich imprez. Mamy też spore doświadczenie w takich imprezach, ponieważ kilka już mamy za sobą, także wiemy, jak to robić. No i z drugiej strony obiekt nam jest bardzo przyjazny, pracujemy tu już wiele lat, znamy wszystkie zakamarki i to jest też dużym atutem, że czasami my podpowiadamy naszym gościom, organizatorom, współpracownikom, w jaki sposób uniknąć pewnych zagrożeń, w jaki sposób coś poprawić, jak to lepiej zrobić. Wierzcie mi, nie ma nic lepszego w tej naszej pracy, jak to, że gość jest zadowolony i jeszcze do nas potem wróci na kolejną realizację. Przystawki są wykładane tuż przed samą realizacją. Część jest przygotowywana właśnie na kuchni, ale już ten ostatni szlif, podanie na talerzu, wyłożenie, wyserwowanie, po to, żeby ten czas podania od zrobienia do podania na stół był jak najkrótszy. Jesteśmy na zapleczu, widzicie, że to jest po prostu nasze zaplecze, ale chcę Wam pokazać, jak my traktujemy naszych partnerów. To jest przygotowane dla ekipy technicznej. Zobaczcie. Także u nas ekipy techniczne jedzą tak. Chodźcie. To jest ten sam dzień. Jak widzicie, jestem tak samo ubrany. Tu robimy imprezę, ale tu już szykujemy się do następnej. Przechodzimy przez tą wielką salę wielofunkcyjną. A to jest na razie ta jedna sala. Przechodzimy do drugiej. Pokażę Wam przestrzeń. W tej sali jest ta nasza przygotówka, to zaplecze, pokazując naszą elastyczność, nasze możliwości i to, że naprawdę jesteśmy dużą firmą, to my już jednocześnie robimy kolejny bankiet. I na trzeciej sali wielofunkcyjnej jutro mamy bankiet na 600 osób, również w układzie takim stołów okrągłych. To już będzie nie serwowany, ale bufetowy. Natomiast to się musi zadziać, to musi być wszystko poukładane, wszystko przygotowane. Jutro dopieszczamy kwiatami, dekoracjami i znowu wchodzą goście. Chciałem Wam przedstawić jeszcze na zakończenie moją świetną współpracownicę podczas tego eventu, Magdę z firmy Event 360. Z Magdą pracujemy pierwszy raz, natomiast powiem, że ta współpraca jest perfekcyjna. Życzyłbym sobie naprawdę takiej współpracy przy każdej realizacji, bo po prostu gdzieś tam działamy na tych samych torach i odbieramy na tej samej fali. Magda, jak Tobie się podoba nasza współpraca? A mi bardzo mi się podoba, naprawdę profesjonalizm i tak naprawdę serce do tego, czym się zajmujemy, bo ta branża moim zdaniem właśnie tylko potrzebuje serca i zaangażowania. To my się żegnamy, dziękujemy Wam bardzo, zapraszamy na kolejną realizację. Zapraszamy.